Solidarność to był i pozostanie powinien w pamięci i w historii jako jedyny ruch tak olbrzymi, tak scalający ludzi, którzy poczuli się, że nie są odosobnieni, tylko mają pod jedną koncepcję, jedną myśl. Myśl taka to wyzwolenia człowieka pracy, poszanowania człowieka pracy. Nie było nigdy chyba na świecie tak potężnego związku czy organizacji kilkumilionowej, kilkunastu, 10 czy 9 milionów, wszystko jedno. Żeby się w tak krótkim czasie zorganizowała i wyartykułowała swoje potrzeby, te 21 punktów wyartykułowane, swoje potrzeby. Potrafili się dogadać, zorganizować, wyartykułować, co my chcemy. Na ten moment to maksymalnie. 13 grudnia podjechałem pod hutę, nie udało się wejść. Pojechałem swoim samochodem pod region na Mokotowską. Pod regionem zobaczyłem tylko przez okna wyrzucane przez zomowców czy jakieś tam inne siły papiery, segregatory, maszyny, chyba do pisania nawet, czy coś takiego wyrzucane przez okna było to wszystko. A to nie wiedząc co robić, to wróciłem. Wtedy wtargnęli do mnie z 5 chyba. Jeden był tylko mundurowy, resztę cywilne. Biegali też się po pokojach. Wiecie, akurat żona jest tutaj, piętro wyżej. U sąsiadki, zostawcie dzieci i tak dalej, bo chcieli zabrać do tego dziecka. No i zabrali mnie. 3 samochodami aż podjechali. Gdzie jest bujak? Przy moim marszrucie, gdzie jest bujak? Ja mówię, nie wiem, nie miałem z nim wspólnego nic z bujakiem. Jak to nibyś kłamał to tego? Bujakiem do tego. To już na przesłuchaniu tutaj na komendzie. Bujaka. Nie miałem związku bujaku. Nie miałem związku bujakiem. Ja ci taki leci do mnie, że mnie zdzieli. To jest za krzesełko i się zastawiłem. No to będziemy się rympali. Wiemy, że musimy zabić tutaj, ale nie dam się. No to ten, który mnie aresztował, a on ich powstrzymał. Zostawić pod ścianę. No i tak to ocalałem przed mordobiciem. Siedzę w oddzielnej celi na tym, a tam słyszę z korytarza walenie, burz, kogoś biją, zastrzelz, syna, bo tego, bo co byś... Ja wiem, wszystko jest możliwe, tam cholera wie. Nie wiem. I nikt mnie nie woła, nikt mnie tak siedziałem tam do północy chyba. I wrzucili do celi robotnika. Może hutnik, nie wiem nawet. I on cały czas chodził po celi, za głowę się rwał, marynarkę poprawiał. Mnie, robotnika, robotnicza władza, no mnie, robotnika władza i ciągle meandra taka szła od niego tam, że to robotnik i to robotnicza władza. On się identyfikował z tą władzą, ta władza go wsadziła. No w każdym razie po północy mnie zabrali do Suki i wystawili mnie i jadą. I ja staram się mierzyć, gdzie jadą. Po ojcu, którego rozstrzelali Niemcy na Bródnie, no i potem mnie pod bramę i w bramie tu się wszystko wyjaśniło i tak mi ulżyło. Boże, więzienie tylko. I w celi wszyscy popostawali się i tak ostrożnie. Ale pytałem się, czy coś chce zjeść, czy się napić chce, czy coś. No tak mi pokazali. No i potem taki starszy pan mówi, no to idźcie spać, my spać, rano porozmawiamy, tak, to szepcze do nich coś tak dalej. Jak się okazało, ten starszy pan to był Antoni Heda, czyli Szary, który miał 5 wyroków śmierci i cała legenda. Z ponurym tam lasy te. No, księdzu Jerzym, to żeśmy tam wiedzieli o jego działalności, o jego tym mszach za ojczyznę. To było wzruszające dla nas. Tak pokrzepiające i wzruszające, ogromnie. Myśmy byli tym bardzo przejęci. Że ktoś jeszcze jest, nie wystraszył się, działa. No. I wtedy żona przywoziła mnie tam do tego miejsca osadzenia homilię księdza Jerzego.
Ja siedziałem naprzeciwko z żoną i ona mnie karmi, ciasta trochę przynosiła i tam czegoś, tam chleb ze smalcem czy jakieś, no proste rzeczy. I pod tym było tam. Bo jak paczkę podawali, raz w miesiącu można było, to ciasto było rozkruszone wszystko. I tam nic nie można było Pierwsze homilie to brała z kościoła bezpośrednio, inne to nie wiem skąd ona to brała. Te homilie. W każdym razie ja dostawałem jedną od niej zawsze. Jedną dostawałem. Przez widzenie. I to widzenie nasze osobiste, albo ona przekazywała, przypuśćmy, przez kogoś, no, z kumpli, żeby podać. Ja te homilie na zmianę z innymi czytałem przez okno. Darłem, morda się, żeby tam 4 baraki, z tej strony przynajmniej było słychać, od naszej strony. Odbijało się to mur, bo zaraz mur był od strony ulicy, więc to tam. No próbowali nas uciszać, wtargnęli do celi, wyrwali albo dali jakąś karę tam, zakaz widzenia albo zakaz podawania paczki, no coś tam takiego. Ale za każdą cenę to robił wtedy i oni też, kumple. Chrystowski czy Markiewicz, jak to wspominałem, też to na zmianę ze mną, te homilie, żeśmy tam czytali na głos, bo to było dla nas wielkie pokrzepienie. Wielkie. Że ktoś jawnie, nie bojąc się niczego, wygłasza takie słowa. No i tyle, że wiedziałem. I to myśmy podawali po następnej baraki. Więc jak tam dalej było, jak oni czytali, czy jak to nie wiem. No. A zobaczyłem księdza Jerzego też nie na barykadzie. Msze nie za ojczyznę, tylko dla internowanych, osadzonych i uwięzionych. Były w kościele seminaryjnym organizowane przez księdza Sikorskiego. Przez księdza Sikorskiego, on był kapelanem naszym. I ministrant jeden mnie woła pod koniec mszy, że poszedł do księdza Sikorskiego na górę w kościele seminaryjnym, tu na krakowskim przedmieściu. Szedłem na górę i obraz naprawdę jak z obrazu jakiegoś Rembrandta. Z tyłu oświetlenie, albo Caravaggio, no nie wiem, z tyłu oświetlenie w okno i w tym świetle czarna postać księdza. No i zbliża się do mnie, wyciąga rękę, ksiądz Sikorski mówi, to zapoznajcie się. Wyciąga rękę ten ksiądz i mówi, ksiądz Jerzy jestem, Jerzy Popiełuszko. O, i rzuciliśmy się sobie w ramiona. Właściwie ja na niego się rzuciłem. I żeśmy się uściskali. No i powiedziałem o tej historii, że my czytaliśmy to w tym, no to znakomicie, no to tak kilka słów zdawkowych. I poprosiłem go o doradzanie przy malowaniu mojego dużego obrazu Madonna stanu wojennego. Ale to musi być u mnie. A ksiądz Sikorski mówi, nie u ciebie, tylko mój, bo ja jestem tym kapelanem internowanych. Ale to jest mój parafianin. I tak się przekomarzali.